Chciałbym dzisiaj Państwu opowiedzieć troszeczkę na temat przyrządów na bazie azotku galu i prac w tej dziedzinie prowadzonych w naszym instytucie, o technologii i potencjalnych zastosowaniach. Azotek galu jest półprzewodnikiem z trzeciej i piątej grupy układu okresowego i jako materiał do budowy i konstrukcji przyrządów półprzewodnikowych dla elektroniki mocy, dla energoelektroniki i mikrofalowej elektroniki mocy, w porównaniu do innych klasycznych półprzewodników, takich jak krzem, arsenet galu czy węglik krzemu, charakteryzuje się znacznie lepszą kombinacją parametrów elektrofizycznych, które predestynują ten materiał właśnie do tego typu zastosowań. Azotek galu ma jeszcze dodatkowo tą zaletę, że tworzy stopy półprzewodnikowe z innymi związkami, co umożliwia inżynierię przerwy zabronionej, a w konsekwencji umożliwia tworzenie nowych typów przyrządów na bazie heterostruktur, na przykład heterostruktury algan-gan, w której na granicy tych dwóch warstw tej heterostrukturze tworzy się dwuwymiarowy gaz elektronowy o bardzo dużej gęstości nośników i bardzo dużej ruchliwości nośników i który stanowi serce wielu przyrządów, którymi się zajmujemy. Jeśli chodzi o zastosowanie azotku galu w elektronice mocy, możemy wyróżnić dwie zasadnicze grupy. Pierwsza to jest, historycznie pierwsza była to mikrofalowa elektronika mocy, a więc wszędzie tam, gdzie potrzeba jest przełączania bardzo dużych mocy przy bardzo dużej częstotliwości i obejmuje zastosowania w takich dziedzinach jak komunikacja satelitarna, techniki radarowe czy stacje bazowe, telefonii komórkowej. I w zasadzie tutaj nie ma w zasadzie konkurencji w porównaniu z innymi technologiami półprzewodnikowymi, jeżeli chodzi o moc i częstotliwość przełączania. Natomiast w przypadku energoelektroniki azotek galu jest jedną z platform materiałowych, które takich jak węglik krzemu czy krzem mogą służyć do wytwarzania różnego rodzaju przyrządów półprzewodnikowych. W porównaniu z węglikiem krzemu czy krzemem, przyrządy na bazie azotku galu tutaj, jeżeli chodzi o częstotliwość pracy i moc wyjściową, obecnie koncentrują się głównie na zastosowaniach dużych mocy i dużych częstotliwości pracy, w zasadzie nieosiągalnych dla tych dwóch innych technologii i obejmują przede wszystkim zastosowania w centrach danych, w różnego rodzaju przekształtnikach, w fotowoltaice, elektromobilności. Natomiast prowadzone są intensywnie prace nad tym, żeby dodatkowo jeszcze zwiększyć napięcie przebicia czy moc wyjściową tych przyrządów, tak aby można było zwiększyć poziom zastosowań tych przyrządów na bazie azotku galu. Jeżeli chodzi o zalety zastosowania przyrządów na bazie azotku galu w układach energoelektronicznych, to przede wszystkim ze względu na wysokie napięcie przebicia możemy uzyskać redukcję wymiarów układów samych przyrządów półprzewodnikowych, a z drugiej strony redukcję wymiarów układów wykonanych na ich bazie. Ponieważ wyższa częstotliwość pracy powoduje możliwość zmniejszenia wielkości elementów biernych w układach. Pozwala to zaoszczędzić nawet do 80%, zmniejszyć wagę i objętość układów. Przyrządy te charakteryzują się również mniejszym ładunkiem przełączania bramki, oferują zmniejszenie strat podczas przełączania i mogą pracować przy wyższych temperaturach pracy, co z kolei powoduje, że mogą być mniejsze wymagania na chłodzenie, a w związku z tym można zmniejszyć koszty wytwarzania układów energoelektronicznych, nawet jeśli przyrządy GaN są droższe niż ich krzemowe odpowiedniki. Jeśli chodzi o aplikacje, na przykład w elektromobilności przyrządy na bazie GaN mogą być stosowane w
takich elementach jak w ładowarkach pokładowych, różnego rodzaju przekształtnikach, na przykład obniżających napięcie z baterii, aby zasilić różnego rodzaju akcesoria samochodowe, na przykład pracujące przy 12 V. Mogą być również wykonywane falowniki, inaczej przekształtniki trakcyjne, które zasilają silnik elektryczny z baterii samochodu. No i zastosowanie przyrządów na bazie GaN pozwala na obniżenie strat mocy, co przekłada się na zwiększenie zasięgu w porównaniu do przekształtników wykonanych na bazie tranzystorów krzemowych. A na przykład nie zwiększając zasięg samochodu możemy zmniejszyć pojemność baterii i obniżyć jej koszt. Dodatkowo zastosowanie tych przyrządów w ładowarkach pokładowych pozwala na zredukowanie jej wielkości o ponad 1/3 lub zwiększyć szybkość ładowania trzykrotnie. Tutaj takim dobrym przykładem zastosowania przyrządów na bazie GaN był zademonstrowany przez konsorcjum japońskie samochód o nazwie Allgan Vehicle, gdzie w większości przypadków w układach zostały zastosowane komponenty wyłącznie na bazie ZQ-GAL-u, w tym również oświetlenie LED czy lasery, również wykonane w technologii ZQ-GAL-u, i który nieodmiennie kojarzony, ta dziedzina jest kojarzona z azotkiem GaL-u. Azotek GaL-u i przyrządy na bazie azotku GaL-u znajdują zastosowanie w elektronice powszechnego użytku. To, co już możemy zauważyć i nawet w sklepach, są to szybkie i małe ładowarki do smartfonów, mniejsze zasilacze do tabletów i laptopów, które przy niższych kosztach oferują mniejszą objętość i większą funkcjonalność. I tak na przykład to jest taki przykład jednej ładowarki GaN-owej, która zasadniczo oferuje te same możliwości przy znacznie niższej cenie niż w przypadku ładowarek o różnych mocach oferowanych dotychczas, a które były wykonywane na odpowiednikach krzemowych. Tranzystory na bazie GaN mogą być i są stosowane w systemach audio w klasie D o jakości dźwięku wzmacniaczy klasy A, oferując przy tym mniejsze wymiary, 2 razy większą moc przy tych samych wymiarach lub 2 razy większą moc przy tych samych wymiarach, mniejsze wymagania na chłodzenie lub nawet eliminacja radiatora w tego typu zastosowaniach i lepszą jakość dźwięku, mniejsze wartości współczynników zawartości harmonicznych czy zniekształceń intermodulacyjnych poprzez zmniejszenie czasu przełączania, zniekształceń sygnału i czasów opóźnień. I te przyrządy są również stosowane w komercyjnych, dostępnych na rynku rozwiązaniach. Znajdują również zastosowanie w zastosowaniach przemysłowych, w sterowaniu silnikami elektrycznymi, w sterowaniu oświetleniami LED, w zasilaczach przemysłowych, w przemyśle 4.0. Tutaj jest taki przykład wykonanego sterownika silnika, który dzięki zastosowaniu przyrządów na bazie GaN oferuje 5 razy większą gęstość mocy, wysoką sprawność i jest schłodzony tylko i wyłącznie powietrzem. Znajdują również zastosowanie w przetwarzaniu i magazynowaniu energii, w bankach energii i tutaj my uczestniczymy w takim projekcie razem z firmą DACPOL, z firmą Inwebit. Projektem lideruje Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, dotyczących właśnie konstrukcji banków energii bazujących na przyrządach na bazie ZQ-GAL-u. Znajdują również zastosowania w falownikach fotowoltaicznych czy falownikach do innych odnawialnych źródeł energii. Na przykład falownik, tutaj jest pokazany falownik do ogniw paliwowych. Dzięki zastosowaniu przyrządów na bazie GaN udało się uzyskać 30% mniejszą objętość niż dla odpowiedników krzemowych. Bardzo duży sektor, w którym przyrządy na bazie GaN znajdują zastosowanie, to są przede wszystkim zasilacze dla sektora ICT w centrach danych, podobnie oferując większą gęstość mocy i wysoką sprawność. Tutaj jest pokazane, w jaki sposób można zwiększyć moc zasilacza przy zachowaniu takich samych objętościach w porównaniu do zasilacza wykonanego w technologii krzemowej. I również znajduje zastosowanie w ładowaniu bezprzewodowym, w związku z tym, że tranzystory GaN umożliwiają ładowanie z dużo większą częstotliwością, a co umożliwia przenoszenie wyższych poziomów mocy w porównaniu z
dużo mniejszymi poziomami mocy możliwymi do uzyskania przy tradycyjnych częstotliwościach kilohercowych, a w których przełączają się przyrządy krzemowe. I dzięki temu można pomyśleć o całej gamie układów do ładowania różnego rodzaju urządzeń, dronów, kamer zamontowanych na ścianach, skuterów, czy nawet pojazdów elektrycznych, na przykład skuterów, być może w przyszłości również nawet samochodów. Co istotne, zastosowanie już na przykład tylko w samym sektorze ICT przyrządów na bazie GaN pozwala na zaoszczędzenie bardzo dużych ilości energii, zwłaszcza, że na przykład udział sektora ICT w globalnym zużyciu energii prognozuje się, że będzie bardzo rósł. A zwiększenie o 1% sprawności przetwarzania energii na przykład w segmencie ICT powoduje oszczędności rzędu 17 terawatogodzin rocznie, a w samej fotowoltaice zwiększenie o 1% sprawności przetwarzania energii dzięki zastosowaniu przyrządów na bazie GaN powoduje kolejne oszczędności, co w przypadku przekształcenia i rosnących prognoz zużycia energii światowej energii elektrycznej jest zdecydowanie istotne. Jeżeli chodzi o zastosowania przyrządów na bazie GaN w aplikacjach w mikrofalowej elektronice mocy, są to przede wszystkim w systemach radarowych, ale nie tylko, o czym też powiem. Są to zarówno dyskretne tranzystory GaN, jak również układy scalone, mikrofalowe monolityczne układy scalone, które dzięki dużej gęstości mocy, w zasadzie nieosiągalnej dla innych technologii, mogą zwiększyć na przykład zasięg radarów, większe oferowane napięcia przebicia i napięcia pracy spowodują redukcję wymiarów i podobnie jak w zastosowaniach w energoelektronice, wysoka temperatura pracy powoduje zmniejszenie wymagania na chłodzenie, można uzyskać szersze pasmo pracy i możliwość uzyskania większej sprawności, a sam Azotek Galo oferuje wyższą odporność układów na promieniowanie kosmiczne, silne pole elektromagnetyczne czy ładowanie elektrostatyczne. I tutaj można to zobrazować na przykładzie systemu radarowego, czyli możemy uzyskać znacznie szerszą wiązkę z radaru na przykład zainstalowanego w samolotach myśliwskich, bądź zwiększyć jego zasięg. Jeżeli chodzi o zastosowania cywilne, to przede wszystkim znajduje zastosowania w konstrukcji wzmacniaczy sygnału i również układach zasilających do stacji bazowych sieci komórkowych LTE i 4G, a prawdopodobnie będzie niezbędnym do realizacji stacji bazowych 5. czy 6. generacji, w aktywnych systemach antenowych, również pasywnych, wszędzie tam, gdzie potrzebne będą właśnie wzmacniacze sygnałów mikrofalowych, ale znajduje również zastosowanie te tranzystory na przykład w źródłach promieniowania mikrofalowego, w systemach AGD, w chemii, w farmacji, no i również znajduje zastosowanie w radarach cywilnych, radarach meteorologicznych, w konstrukcji wzmacniaczy wysokiej mocy czy wzmacniaczy niskoszumnych. Koronnym przykładem przy zastosowaniach wojskowych jest wykorzystanie układów MMIC albo dyskretnych tranzystorów GaN-HEMT w konstrukcji modułów nadawczo-odbiorczych dla radarów typu AESA, ale również w innych systemach radarowych, takich jak do obszarów walki radioelektronicznych, jamerach, broni energii skierowanej, systemów łączności, ze szczególnym uwzględnieniem radia programowalnego i sieci radiowych wysokich przepustowości. W Polsce istnieje cały ciąg wytwarzania przyrządów na bazie azotku galu. W przypadku elektroniki wysokich mocy, od podłoży struktur półprzewodnikowych, poprzez projektowanie i wykonanie przyrządów, poprzez aplikacje, projektowanie i wykonanie układów elektronicznych, kończąc na wdrożeniach, czyli firmach, które są zainteresowane zastosowaniem przyrządów na bazie azotku galu w swoich rozwiązaniach. Natomiast my w Instytucie mamy to szczęście, że
Współpracujemy z wieloma podmiotami. Przede wszystkim w zakresie podłoży i struktur półprzewodnikowych współpracujemy z Instytutem Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, który zajmuje się wytwarzaniem kryształów i struktur półprzewodnikowych. I są to struktury i podłoża, które są o najlepszej jakości krystalograficznej i optycznej na świecie. My mamy to szczęście uczestniczyć we wspólnych projektach właśnie z Instytutem Wysokich Ciśnień, ale współpracujemy również z innymi instytutami Sieci Badawczej Łukasiewicz i również w pewnym zakresie mamy możliwość wytwarzania struktur półprzewodnikowych w naszym instytucie. Tym, czym my tak naprawdę się specjalizujemy, to jest projektowanie i wykonanie przyrządów półprzewodnikowych. Współpracujemy również w tym zakresie z innymi instytutami, między innymi również z Instytutem Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk. Na przykład w Instytucie Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk została opracowana technologia wysokociśnieniowego wygrzewania struktur implantowanych, zwłaszcza na typ P. Jest to jedyna metoda, która umożliwia aktywację domieszki typu P, która jest szczególnie istotna w przypadku opracowania nowych przyrządów wertykalnych na bazie azotku galu. Natomiast w przypadku aplikacji i projektowania układów energoelektronicznych mamy wsparcie w postaci zarówno Instytutów Łukasiewicza, Sieci Badawczej Łukasiewicz, również współpracujemy z uczelniami, z Politechniką Warszawską. Kończąc na wdrożeniach, mamy wspólne projekty z firmami, na przykład tak jak wspominałem, z firmą Invebit czy z firmą Dagpol i pracujemy nad wspólnym wdrożeniem tych technologii do praktyki w gospodarce. Jeśli chodzi o nasze zaplecze technologiczne, posiadamy linię technologiczną wytwarzania i prototypowania tych przyrządów. Mieści się ona na Alei Lotników w Warszawie, w jednym z budynków Łukasiewicz IMIF. Zlokalizowana jest na kilku poziomach w jednym z budynków na tym terenie. Posiadamy pełną linię wytwarzania tych przyrządów, laboratoria wysokiej czystości i pełne zaplecze charakteryzacji elektrycznej, strukturalnej i optycznej. Posiadamy unikatową aparaturę badawczą i produkcyjną do wytwarzania tych przyrządów, począwszy od osadzania warstw metalicznych, wygrzewania, osadzania warstw dielektrycznych, kształtowania struktur za pomocą technik plazmowych, oczywiście fotolitografię, elektronolitografię, implantację jonów z wykorzystaniem wspólnie zarządzanego z Instytutem Fizyki Polskiej Akademii Nauk akceleratora jonów. I to wszystko zlokalizowane jest na kilku poziomach w naszej grupie badawczej przyrządów na bazie azotku galu, struktur czujnikowych i materiałów porowatych. I nasza linia obejmuje zarówno modelowanie i symulację struktur przyrządowych przy użyciu narzędzi typu TICAD, osadzanie i formowanie kontaktów omowych, osadzanie warstw elektrycznych różnymi metodami, metodą Atomic Layer Deposition czy Plasma Enhanced CVD, trawienia plazmowe w celu strukturyzacji powierzchni azotku galu. Posiadamy fotolitografię o wymiarach krytycznych od 0,6 do 0,8 mikrometra. Korzystamy również z urządzeń do elektronolitografii, gdzie wymiary krytyczne już są poniżej 50 nanometrów. W tym dysponujemy również urządzeniem do elektronitografii przeznaczonym do już produkcji seryjnej. Tak jak mówiłem, stosujemy implantację jonów w celu domieszkowania, ale również wytwarzania obszarów rezystywnych w azotku galu. Mamy możliwość osadzania warstw metalicznych metodami PVD, jak również grubych warstw metalicznych metodą galwanizacji oraz mamy możliwość innych technik wytwarzania, na przykład pocieniania podłoży, planaryzacji, polerowania
Oferujemy również we współpracy z innymi grupami badawczymi montaż na przykład przyrządów mocy wodowych typu TO i oferujemy również kompleksową charakteryzację struktur wytworzonych, charakteryzację elektryczną w szerokim zakresie częstotliwości, natężenia prądu, napięć, wysokich temperatur, jak również kompleksową charakteryzację elektryczną, optyczną i strukturalną, pomiary międzyoperacyjne i tu również korzystamy z doświadczenia innych grup badawczych. Natomiast to, nad czym się w grupie badawczej koncentrujemy, są to lateralne, wysokonapięciowe przyrządy GaN na krzemie, są to tranzystory, wertykalne, wysokonapięciowe przyrządy GaN-on-GaN, diody, tranzystory mocy, przyrządy mikrofalowe GaN-on-GaN bądź GaN na węgliku krzemu, ale również jesteśmy w stanie wytwarzać urządzenia optoelektroniczne, diody elektroluminescencyjne, fotodetektory. To jest przykład diod elektroluminescencyjnych, które wykonaliśmy w naszej grupie badawczej, różnego rodzaju struktury fotoniczne, kryształy fotoniczne do zastosowań w przyrządach na bazie GaN, ale również zajmujemy się również innymi przyrządami na bazie innych półprzewodników dla elektroniki mocy, węgli krzemu, tlenek galu, ZNO czy innych półprzewodników tlenkowych. Opracowaliśmy technologię wytwarzania tranzystorów GaN-HEP na napięcie 650 V, którą obecnie staramy się opracować na wyższe napięcie pracy. Jest to technologia przyrządów bazująca na heterostrukturach AlGaN-GaN wytwarzanych na dużych ośmiocalowych podłożach krzemowych. W konstrukcji wykorzystujemy bramkę typu PGAN, która pozwala na uzyskanie dodatniego napięcia progowego, które jest wymagane w przypadku aplikacji tego typu przyrządów w układach energoelektronicznych. Dzięki opracowaniu szeregu elementów tych przyrządów, takich jak niskorezystywnych kontaktów omowych, odpowiednich warstw pasywacji, metod kształtowania tej elektrody bramki, czy kształtowania i definicji obszaru aktywnego za pomocą implantacji jonów, byliśmy w stanie uzyskać wysokie gęstości prądów, niskie prądy upływu i wysokie napięcia przebicia. A to jest przykład wytworzonych tranzystorów, zdjęcie z mikroskopów. Są to przyrządy dużej mocy, wielobramkowe. Jest to technologia skalowalna. Uzyskaliśmy natężenie prądu powyżej 10 amperów, natomiast nasze badania pokazują, że może być skalowana do wyższych gęstości czy natężeń prądu, jeśli zajdzie taka potrzeba. Przyrządy te obecnie są montowane w obudowach typu TO. TO220 to jest przykład właśnie takich przyrządów zamontowanych w obudowach, natomiast mamy możliwość również montowania w obudowach TO247. We współpracy z Instytutem Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk zaczęliśmy również wytwarzać wertykalne przyrządy na bazie GaN, gdzie tutaj stosujemy monokrystaliczne podłoże na bazie azotku galu i również warstwy epitaksjalne. Te struktury półprzewodnikowe są wytwarzane właśnie w Instytucie Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, natomiast naszą rolą jest strukturyzacja powierzchni, wytwarzanie poszczególnych elementów przyrządu i dzięki z jednej strony doskonałej jakości tych warstw epitaksjalnych i podłoży, jak również dobrze opanowanej technologii wytwarzania tych przyrządów, uzyskaliśmy bardzo dobrej jakości diody PIN o bardzo wysokich gęstościach prądu powyżej 10 kA na centymetr kwadrat, niskich wartości rezystancji w stanie włączenia i bardzo wysokim stosunku prądu w stanie wyłączenia do prądu w stanie włączenia, jak również niskie współczynniki idealności.
O jakości wykonania samych struktur półprzewodnikowych i przyrządów mocy świadczą zmierzone widma elektroluminescencji, w których możemy zaobserwować silne świecenie krawędziowe i bardzo niskie świecenie przy niższych energiach związanych z defektami w warstwach epitaksjalnych. Zasadniczo nie jest to obserwowane w przypadku naszych diod i naszych wspólnie opracowywanych struktur półprzewodnikowych. Przyrządy te charakteryzują się również wysokimi napięciami przebicia, dochodzącymi nawet do blisko 2 kV i są porównywalne do jednych z najlepszych prezentowanych w literaturze przedmiotów. Ale pracujemy również nad wytworzeniem wertykalnych tranzystorów mocy. Pracujemy nad konstrukcjami typu trench MOSFET, w którym kanał tego tranzystora jest w kierunku wertykalnym do podłoża. Tu jest zdjęcie przykładowych struktur testowych, zdjęcie obszaru bramki, przykładowe charakterystyki elektryczne struktur testowych. Uzyskaliśmy dość wysoką ruchliwość w kanale tego typu przyrządów, natomiast obecnie wspólnie jesteśmy na etapie opracowania wielokomórkowych tranzystorów GaN MOSFET w celu zwiększenia wydajności prądowych tych przyrządów i zwiększenia napięcia przebicia. Opracowaliśmy wspólnie odpowiednie struktury tranzystorowe o odpowiedniej topologii. Są to wielocelowe przyrządy, które w tym momencie oferują dość dobre parametry, natomiast potrzebujemy jeszcze tutaj dalszych intensywnych prac badawczych po to, żeby uzyskać wysokie natężenia prądu. Pracowaliśmy nad opracowaniem przyrządów mikrofalowych w naszym instytucie wspólnie z Instytutem Wysokich Sieci Polskiej Akademii Nauk i z grupą pana profesora Wojtasiaka z Politechniki Warszawskiej z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Stworzyliśmy technologię wytwarzania tranzystorów mikrofalowych na pasmo S, korzystając z technologii GaN-on-GaN na półizolacyjnych podłożach z azotku galu, uzyskując wysokie gęstości prądu około 1 ampera na milimetr, dosyć dużym wzmocnieniem i częstotliwościami granicznymi FT odcięcia około 20 GHz czy maksymalnej częstotliwości pracy rzędu 30 GHz. Natomiast te przyrządy były zaprojektowane do pracy w wzmacniaczach mocy do radarów na pasmo S, a obecnie koncentrujemy się również na wykonaniu i opracowaniu technologii tranzystorów GaN-HEM na pasma ISM, czyli to jest pasma typu 2,45 GHz do zastosowań w systemach grzania mikrofalowego. Są to przyrządy na bazie heterostruktur AlGaN-GaN wykonanych na podłożach z węglika trzemu. Podsumowując, azotek galu umożliwia nowe zastosowanie i rozwiązania w dziedzinie energoelektroniki i mikrofalowej elektroniki mocy. W naszym instytucie prowadzone są intensywne prace nad technologią różnego rodzaju konstrukcji tranzystorów i diod mocy na bazie azotku galu. Opracowaliśmy technologię normalnie wyłączonych tranzystorów GaN-HEM na napięcie pracy 650 V i wydajności prądowej co najmniej 10 A. Obecnie pracujemy nad zwiększeniem napięcia, przebicia i wydajności prądowej tych przyrządów. Również podjęliśmy współpracę z partnerami na Tajwanie, który być może pozwoli nam na masową produkcję tego typu przyrządów, które byłyby opracowane w naszym instytucie. Rozpoczęliśmy pracę wspólnie między innymi z Instytutem Wysokich Sieci Polskiej Akademii Nauk nad wertykalnymi przyrządami dużej mocy, które również pozwolą na osiągnięcie wyższych niż dotychczas napięć pracy. No i tutaj uzyskaliśmy obiecujące wyniki wysokiej jakości diody P i N o wysokim napięciu przebicia i niskiej rezystancji w stanie włączenia, jak również wykonaliśmy
i przetestowaliśmy działanie wertykalnych tranzystorów typu trench MOSFET w AZQ Galu. Bardzo dziękuję i zapraszam do współpracy.